Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy robić sernik na zimno. Sernik na zimno z sera z wiaderka. Tu jest kilogram sera. Będzie to sernik z truskawkami. I już Wam mówię, co będziemy do tego potrzebować. Około pół kilograma truskawek, które będziemy miksować. I będziemy dodawać do sera z wiaderka. Ja mam ser z Wielunia. Do tego będziemy potrzebować 250 mg serka mascarpone. Może być to serek taki waniliowy lub taki serek z białą czekoladą. Tylko ten z białą czekoladą jest słodzony, a waniliowy, tak jak, śmietankowy, tak jak ja tutaj mam, spróbowałam, on jest bez cukru. Do tego będziemy potrzebować około 3/4 szklanki cukru pudru. To wszystko zależy, jak bardzo lubimy słodkie serniki. Będziemy też potrzebować 2 łyżki żelatyny. To będzie około 18 gramów żelatyny. Ja te 2 łyżki żelatyny już zalałam wrzątkiem i ona się mi ładnie rozpuściła, to znaczy 2 łyżki żelatyny zalałam 4 łyżkami wrzątku i mieszałam, aż się mi rozpuści. Do tego będziemy potrzebować też 2 galaretki o smaku najlepiej truskawkowym. Każda galaretka ma 75 gramów. I biszkopty na wyłożeniu blaszki, a blaszka moja ma 19 na 28 cm. Blaszka spód jest wyłożona papierem do pieczenia. Tutaj wokoło ma rand taki cukierniczy, wysoki. I od czego będziemy zaczynać? Od tego, że wyłożymy pierw naszą blaszkę naszymi herbatnikami. Wyłożyłam dno blaszki biszkoptami i teraz rozpuszczę galaretkę. Producent na galaretce napisał, żeby rozpuścić ją w pół litra wody. Ja dam 450 ml. Troszkę mniej dajmy. O. Tak. Wsypmy galaretkę. I naszą żelatynę napęczniałą. Wymieszajmy, żeby cały cukier się rozpuścił. Za ten czas zblenduję nasze truskawki. Galaretkę z żelatyną odstawiam, żeby troszkę ostygła nam. Truskawki zblendowałam. I teraz będziemy nasze truskawki łączyć z serem z wiaderka i z serkiem mascarpone.
będziemy też dodawać cukier puder. Około pół szklanki do 3/4 szklanki, ale to wszystko zależy, jak bardzo lubimy mieć słodkie. I na sam koniec dodamy mascarpone. Może być też mascarpone z białą czekoladą. I wymieszajmy. Jak masę już naszą serową mamy wymieszaną, będziemy dodawać naszą przestudzoną galaretkę z żelatyną. I naszą wymieszaną masę serową z galaretką truskawkową będziemy przelewać na blaszkę. Delikatnie, żeby nam się biszkopty nie podniosły. Gdy już całą naszą masę serową przelejemy do blaszki, wkładamy blaszkę do lodówki i najlepiej na całą noc. Także widzimy się jutro. Na drugi dzień wyciągłam nasz sernik z lodówki. Bardzo fajnie zastygł. I teraz będziemy przystrajać go. Ja tutaj mam około 40 deko truskawek, ale można dać więcej, tak jak kto lubi, bo ja mam 40 deko truskawek i tutaj już wcześniej, bo ona już jest chłodna, rozpuściłam sobie galaretkę truskawkową. Tylko że galaretka, tutaj jest napisane, że galaretkę rozpuszczać w pół litra wody. Ja rozpuściłam galaretkę 450 ml wody. Galaretka ma 75 gram. Ale można, tak jak mówię, jeżeli ktoś lubi dużą, wysoką galaretkę, można użyć dwie. Można użyć też więcej truskawek. Ja tutaj mówię, ja mam około 40 deko. Mi tyle jest wystarczająco, bardzo fajnie będzie. Uważam, że więcej by było za dużo. Teraz ładnie musimy je sobie tutaj uformować, o, żeby nam ładnie wyglądały. Tak. I zaleję naszą chłodną galaretką. Zanim schowamy do lodówki, starajcie się umoczyć każdą truskawkę w galaretce. Bo jeżeli nie umoczycie truskawki w galaretce, to ona po prostu będzie później przy wyciągnięciu, ta, która nie była umoczona w galaretce, będzie brzydko Wam wyglądać. O, jeszcze patrzę, że tutaj listek się uchował z truskawki. Także ona nie musi być zanurzona, ale żeby była umoczona cała w galaretce truskawka. Ale uważam, że ta porcja na tą blaszkę jest a w sam raz. Tak. No i chowam do lodówki, do stężenia galaretki i będziemy kroić. I widzimy się już po kilku godzinach. Galaretka już zastygła. Nie wiem, czy mówiłam Wam, ale ja mam tutaj taki plastikowy rant cukierniczy. Warto sobie kupić, mieć raz
Rant można zawsze wymyć i mieć na kilka razy. No i dobra. I będziemy kroić. No już do Was wracam. Zdjęcia zrobiłam i teraz możemy pokroić. Niestety nie mogę inaczej, bo ja mam tylko jedno ciasto. Więc nie da rady po prostu inaczej. I zobacz, przekroimy sobie tu, w tym miejscu. O. Tak. Zawsze mówię, bierzcie cienki nóż do krojenia ciasta. Dużo lepiej się kroi. I podniesiemy. Spróbujemy podnieść. O, się klei. O, jest. Dobra. Ładnie się kroi. Wyostrzy. Wyostrzy. Piękne ciasto. No bo ciasto czy to deser z naturalnego sera z truskawkami. Jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa!